Cześć, witajcie, z tej strony Torgus7, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w Tomb Raider The Angel of Darkness. Znajdujemy się teraz w Pradze i przybyliśmy tutaj, ponieważ nastąpiło tutaj morderstwo. Znowu jakby Monstrum wkroczyło do akcji i zamordowało jakiegoś tam Wasilieja czy coś takiego. I z tego co pamiętam, to właśnie on posiadał jakieś tam ryciny, obskura bodajże, na których była narysowana właśnie droga do mapa, tak jakby, na której było zaznaczone właśnie miejsce położenia malowideł obskura. To chyba było coś w ten deseń, ale nie jestem pewny, mogę się mylić. No dobra, pierwsze co zrobimy, to zaraz z nim pogadamy. To jest reporter, ale to za chwilkę. Najpierw musimy zrobić jedną rzecz tutaj. No nie. Dobra, tutaj mamy młotek, który nam się przyda. Bez niego się nie dostaniemy właśnie do tej rezydencji Wasilieja, do której będziemy się starać wejść. Jak widzicie, cały budynek jest otoczony taśmą. Nie da się wejść po prostu sobie frontowymi drzwiami, więc będziemy musieli kombinować. Dobra, po pierwsze porozmawiajmy sobie z tym reporterem, dowiemy się paru ciekawych informacji. What do you know about that building over there? What? The one you're watching, with police tape all around it. The Vasily place? It's a murder scene. I'm a reporter. So what happened in there? Another Monstrum killing. You're not from around here. No, I need information, which I'd be willing to pay for. It'll cost you. I gather Vasily was some kind of art dealer. Lady, I know so. I've been investigating Vasily's activities for some time. Tell me why he was murdered then. Vasily found something they wanted and got smudged because he tried to hang on to it. They set the Monstrum on him. You say he found something. Do you know what it was? A painting, perhaps? I don't know about that, but he was definitely silenced. The Mafia tidied away all the evidence, took it to the Strahov. Now you're going to tell me what the Strahov is, aren't you? No, your credit just ran out. Keep talking till the money runs out. It's not that. This is dangerous stuff, I'm telling you. I shouldn't be shooting off my mouth. You're a big boy. You can handle it. Tell me your name. Ludwig. My name's Ludwig. Okay, Ludwig. What else? The Strahov is the Mafia center of operations in Prague. There's been a lot of activity there recently. You're well informed. I'm a professional. It's my business. I've got dossiers on all the main players. It'll cost you. Okay, I'm in. You call these dossiers? Yuck! Do you know who that is? No, he arrived yesterday. That's Bouchard. He's a Parisian gang boss. I ran into him over a personal matter. Really? Is he Paris Mafia then? No idea. Who's that? That's Eckhart. He's the Mafia top guy from what I can find out, but I know less about him than the others. They're all gathered in the Strahov at the moment. Is that it? Is that all you've got? For what you're paying, you've got plenty. I need to get in there, Ludwig, and you're going to tell me how. Not without cash. The Strahov has heavy security. I can get you an access code within half an hour, but I have expenses. Okay. While you're on your errand, I'm going to start with Vasily's. Be careful in there. And don't keep me waiting. It's not healthy to hang about on the streets, especially in weather like this. Stay warm. Tak, dzięki niemu będziemy mogli dostać się do miejsca, w którym spotykają się właśnie ci przedstawiciele mafii i spotkamy tam pewnie Kardę i całą resztę jego pobratymców, że tak powiem. Dobra. Teraz tak, musimy się dostać do właśnie tego domu, tylko tutaj nam będą przeszkadzać w tym policjanci. Czekajcie. Któryś włas można otworzyć właśnie tym młotkiem, tylko to był chyba któryś z tych gdzieś tu.
Szybko poszło. Ta broń jest zajebista. Powiem tyle. Aczkolwiek jeszcze nam został przecież ten... A nie! No tak, straciliśmy wszystko. Kuźwa. Zapomniałem. Myślałem, że mam jeszcze tą broń taką paraliżującą, ale niestety. Dobra, otwieramy sobie właśnie tutaj naszym młoteczkiem wejście do kanałów i dzięki temu dostaniemy się właśnie kanałami do domu tego zamordowanego Wasilieja. Dobra, zapisz. Okej. Jakieś stop klatki. Mam nadzieję, że zaraz się to uspokoi. Tak, do tej wody z pewnością nie będziemy wskakiwać. Lara też by tego nie chciała. O fu. Dobra, tak. I tutaj właśnie tędy pewnie też się dostało Monstrum. Tak, tutaj mam jakieś ślady krwi. Gdzieś tu będzie tylko... Gdzieś tu będzie ten znaczek na ścianie. O właśnie, tutaj. Tak, więc tutaj nastąpiło właśnie to morderstwo. A my wbijamy tutaj. Po schodkach na górę. I tutaj będziemy mogli również porozmawiać z pewnym gościem. O, nie spodziewałeś się tego. Lara jest pamiętliwa. Tak, rozwalało mnie to zawsze, że zobaczcie. W tym momencie Lara na sobie okularów nie ma, a oczywiście na animacjach okulary dziwnym trafem się pojawiają na jej nosie. Dobra, gadamy z nim. You were just a side issue. A loose end that needed tidying up. Who ordered it? A madman called Eckhart. He was putting pressure on all my operations. Threatened my family. Killing my men. You saw one of them at the church. So, you sold out. I did what I had to do. Especially when I realized Eckhart was the Monstrum. What? You were prepared to deal with the Monstrum? I had to take delivery of a painting that was in the Louvre and bring it to the Strahov here in Prague. My painting? That wasn't easy to get out of the Louvre, Bouchard. Seemed everyone's a loser. So why Prague? Tak, właśnie czasami nie będziecie słyszeć głosów postaci, to są po prostu bugi, na które nie mam wpływu. I czasami się tak dzieje po prostu. Dobra. I was told the Mafia ran Prague. The cabal used the mafia front to distract attention from their real activities. But they're far more dangerous and powerful. Anyone too inquisitive about cabal business simply disappears. Like my friend Von Croy. What was his involvement in all this? He was hired to locate one of the 5 obscure paintings that was in the Louvre. But he found out too much. He contacted Vasily here in Prague, and they exchanged information. I found Vasily's faxes and 4 obscure engravings he sent to Von Croy. Vasily originally had 5 engravings, but kept one back. Why are the engravings important? Each engraving contains an encoded map of a particular painting. No właśnie, o tym mówiłem. Tak, i właśnie on nie chciał oddać im tej jednej ryciny i dlatego go zabili. Yes, but your friend got careless. The faxes were intercepted by the cabal, and then Eckhart didn't need Von Croy. It was another loose end to be tied up, like Vasily. Killed like Vasily, you mean? Why does Eckhart do that to the bodies, Bouchard? And what does he want the paintings for? I don't know the details, but it's something to do with reviving the cubiculum Nephili. The Cubiculum Nephili, the sleeper, last of the extinct Nephilim race. You've heard of the sleeper. Eckhart is insane. He thinks he can use the sleeper to breed the extinct Nephilim back into existence.
There's no faulting his ambition, is there? So this fifth engraving that Vasily kept back is the key to the last Obscura painting. I'm going to take a look around. It'll be well hidden. Vasily was very cautious. Not cautious enough. The map in the last engraving shows a location called the Vault of Trophies. The vault was one of the last Lux Veritati's secret strongholds, and Eckhart's been desperate to get into it. How do you know all this stuff, Bouchard? Information is survival. I survive. So do you know where the vault is located? Only that it's beneath the Strahov somewhere. And the painting is definitely there? Eckhart thinks so. It's one of the reasons the Cabal built their stronghold there. I'm going to take a look around. Are you going to leave me like this? Yes, take a break. You've been running round a lot. I'll be back with the fifth engraving. Tak, i teraz będziemy poszukiwać właśnie tej piątej ryciny, którą Wasilij sobie zachował i nikomu nigdy jej nie pokazał, ani się nią nie chwalił właśnie. Tak, tu Lara go przykuła do kaloryfera. Tego też właśnie nie było pokazane, nie było to pokazane na animacji. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Tak, i tutaj... Musimy się dostać najpierw na górę. Zapiszę sobie. Po tych schodkach się wspinamy na górę. Tak, i tutaj będzie trochę skakania. Ale biblioteka pełna książek tutaj. Fajnie. Dobra, przesuwamy sobie tą szafeczkę. Teraz wbijamy na górę. Po tych rusztowaniach. Tak jest. I teraz tutaj będziemy pociągać łańcuchy. Ten trzeba, już nie pamiętam ile razy, ale dopóki się coś nie stanie, trzeba je pociągać po prostu. Czyli to był raz, teraz był drugi raz. Tak, i tu nam odkrywa pewien sekret, czyli apteczkę. A ten łańcuch nam chyba otworzy... Już nie pamiętam. Coś z zegarem tu było, tak mi się kojarzy. Albo 4 razy trzeba było pociągnąć, albo 3. Chyba 4. O właśnie, tak, i teraz będziemy mogli ustawić godzinę na nim. Tak, i tu nam wskazuje nawet, że musimy ustawić godzinę 3. Więc... mogli się tu bardziej twórcy postarać z tymi zagadkami logicznymi. Boże, już nie mogę się wysłowić, naprawdę. No dobra, schodzimy na dół. No złaś. Nie ma czasu. Kuźwa, szybciej to sobie tak zeskoczę. Okej, gdzie jest ta apteczka? Ja ją chcę. Podnoś ją, kobieto. I teraz ustawiamy godzinę 3. Tak, i teraz nam się otwiera tajne przejście na dół, gdzie, jak się domyślacie, będzie ukryta 5. rycina. Obscura. Tutaj możemy sobie jeszcze czegoś się dowiedzieć na temat pewnych... O właśnie. Tak, i my mamy jeden z nich, który jakby zdobyliśmy od Curtisa. Jeszcze nie znacie jego imienia, ale to był ten gość, który nas tam w Louvre ograbił z malowidła. Dobra, nic mi to nie mówi. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Okej, teraz tak, podnosimy tu papiery pewne. Otwieramy je sobie w ekwipunku, w przedmiotach. I tam będzie pewien kod do zapamiętania. Tak, aby otworzyć dostęp do zablokowanych stron, proszę wpisać kod 31597. 31597. 31597.
Okej. Tak, i tu będzie nasza rycina, którą chcieliśmy zdobyć. Tak, i to jest ta mapa właśnie ukrycia 5. malowidła Obscura. Dobra, otworzymy sobie może jeszcze je w ekwipunku. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak, 5. i ostatnia rycina z ukrytą mapą położenia krypty. Aha, dobra, czyli ona nam pokazuje kryptę, w której ukryte jest malowidło, po prostu. Dobra, nic się już z tym więcej nie da zrobić, po prostu wracamy teraz do Buszarda. I miejmy nadzieję, że ten reporter nam załatwił tamtą przepustkę do wejścia na Strachów. Tutaj nie te drzwi. To są frontowe drzwi, a ja chcę tutaj do piwnicy, na tyły domu się dostać. Buszarda nie ma, jak widzicie. I zobaczcie teraz. Tak, znowu okulary się pojawiły. What the hell's going on around here? Let's see if he's got keys to this place. Tak, czyli Buszard został załatwiony, że tak powiem. Nie wiadomo przez kogo, ale możemy się tylko domyślać. Tak, podczas gdy my tam przeczesywaliśmy sobie dom tego Wasilieja, tutaj się coś musiało zdarzyć. Dobra, a my wychodzimy stąd po prostu na spotkanie z reporterem. Miał tam klucze do tutaj tylnych drzwi, które są tutaj właśnie. No otwieraj je, tak jest. I teraz powiem wam tak, tu może się zdarzyć pewien bóg, tak, on tutaj na nas czeka. Jak ja zacznę z nim rozmowę, może się zdarzyć tak, że po prostu gra mi się zatnie i nic nie będę nic nie będę mógł zrobić i wtedy zrobię cięcie po prostu, a jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to po prostu będziemy kontynuować, więc tutaj sobie zapiszę, bo tu może się zdarzyć bóg, którego mamy bardzo często. Did you get me the Strahov code? No i właśnie tak się stało, to jest ten bóg, nie mogę nic zrobić, ani przełączyć, nic się nie dzieje. Więc ja tu zrobię cięcie i zaraz się z wami ponownie zobaczę. Okej, już jestem. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się i nie wystąpi żaden błąd. Did you get me the Strahov code? I told you, I'm a professional, but I want the exclusive story. Events in Paris and whatever happens here. Done. This passcode will get you into the warehouse area. It's only a low-level pass, but at least you'll be inside the complex. I can take it from there. Have you tried this code yourself? Me? No, the place gives me the creeps. Workers have gone missing and all kinds of spooky stuff. What goes on in there? God knows. I'd give my innards to find out. But it's way too gothic for me. If you uncover anything, give me first shot at it, huh? Sure thing. I also got this. It could come in handy. The Strahov is one weird place. A handy machine pistol. Gas punch reloader. No invasion force should be without one. How much? 800 euros. Give me a break. How would I be carrying that kind of money? Seller's market, I'm afraid. I ought to just take it, you runt. Choke on it. Let's talk in the car. The Strahov isn't far. Tak, i teraz już dotrzemy bez problemu. I tutaj nastąpi tak, nowy właśnie poziom, czyli forteca na Strachowie, czyli zakończyliśmy poziom miejsce morderstwa Monstrum. I tym poziomem zajmiemy się już w kolejnym odcinku. On będzie dosyć długi. No i tyle. Tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trochę rzeczy się dowiedzieliśmy nowych, trochę było gadaniny, ale też myślę, że się wam spodobał, więc w tym momencie się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Cześć!